Witam panowie i panie, z tej strony Emir. W końcu mamy to, jakaś większa aktualizacja do Counter-Strike'a 2. Trochę wam zaspoileruję, nie jest zbyt duża, jak zwykle, jak to zawsze mówię, na standardy zwykłych gier, ale jak na standardy Counter-Strike'a 2 to jest to bardzo duża aktualizacja. Chyba widzicie, co się rzuca od razu na środku, czyli misje tygodniowe, które będą nam dawały po prostu, o nie, nie chciałem tego klikać, misje tygodniowe, które dają nam expa po prostu, jak widzicie, po lewej do po prostu tych leveli, żeby sobie wbijać po prostu weekly dropa, co nie? Więc wydaje mi się, że to jest mega spoko rzecz. Akurat to zadanie, które dostałem, nie jest zbyt fajne. Zastanawia mnie też, jaka jest pula w ogóle tych zadań. To jest bardzo ciekawe, szczerze powiedziawszy. Niestety nigdzie pula zadań nie jest rozpisana, także wydaje mi się, że dopiero po czasie jakaś strona powstanie, w której będą rozpisane wszystkie zadania, ale obstawiam, że głównie zadania będą opierać się na tym, że po prostu zagrać competitive na jakiejś mapie, zagrać deathmatchy ileś i tak dalej, nie jakiegoś casuala. Wiecie, generalnie no to możliwości jest bardzo dużo, wydaje mi się, że może być dużo tych zadań, tylko że będą mega proste. Niestety to jest coś, co było wcześniej w ogóle w leakach, jeżeli chodzi o te weekly misje, i ludzie teoretyzowali, że będzie to jakiś większy, lepszy karnet albo coś takiego, zamiast właśnie tego armory passa nieszczęsnego, który no jest, wiecie jaki w mojej opinii, ale no niestety są to misje tylko takie. Fajnie, że mamy jakiś substytut, powiedzmy, tego karnetu. Znaczy karnetu, ja mówię ciągle karnetu. Sorry, wypadłem z obiegu, dawno nie grałem, nie nagrywałem Counter-Strike'a. Chodzi mi oczywiście o operację. Fajnie, że mamy substytut jakiejś takiej operacji, powiedzmy. Słaby, bo słaby, ale zawsze jest to coś i fajnie, że mamy nowy sposób na wbijanie szybciej expa po prostu, co nie? Bo wiem, że dużo osób wbija po prostu do tego Counter-Strike'a, żeby sobie napić dropa, bo z dropa można zarobić bardzo fajne pieniądze, co nie? Czasem. Jak się bardzo dobrze trafi, no to tak naprawdę można jakiegoś kurde blazika wydropić. Nie wiem, czy teraz blaze jest akurat w puli dropa, wydaje mi się, że chyba jest. Ale w każdym razie jest dużo skinów, na których można zarobić, jakichś skrzynek i tak dalej, brawo case'y i w ogóle. No jak widzicie, tutaj też pojawiły się różne mapy. Wcześniej była spekulacja, jakie mapy się pojawią, ale o tym zaraz może sobie porozmawiam, jak nie zapomnę. Tutaj macie oczywiście napisane, że możecie sobie zacząć questa grając a raczej wykonując po prostu zadanie, które jest tutaj napisane. Widzę, że w ogóle chyba wszyscy mają to zadanie, no bo wątpię, że mam na tyle farta, że mi się trafiło to zadanie competitive on Grey. Chyba że wszyscy po prostu właśnie będą mieli ciągle to samo zadanie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jeżeli tak będzie, że na przykład wszyscy będą mieli zadanie, żeby zagrać na jakiejś mapie albo zrobić coś, przecież to będzie tak zasrane ludźmi na tych trybach, którzy będą chcieli jak najszybciej to wbić. No w tym wypadku akurat spoko, bo to są winy. Jeżeli to są winy, to jest git, bo jakby to na przykład było, nie wiem, rozegrane rundy, żeby się rozegrał 30 rund, to ludzie by po prostu robili lobby, żeby jak najszybciej przegrać, żeby te rundy mijały, co nie? I sobie tak nabijali w taki sposób. I to by było słabe, to była powtórka troszeczkę właśnie z Armory Passa na początku, jak można było sobie grindować tego expa, ale zobaczymy, jakie będą te misje, bo mówię, tu chyba nigdzie nie jest to wypisane, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Community mapy, oczywiście to jest chyba najciekawsza rzecz według mnie, przynajmniej w tym update'cie, czyli mamy tego Greyla, on był z leaków, pamiętam, powiększę wam może troszeczkę, o tak jest lepiej, bardzo ładnie ta mapa wygląda. Mówienie map sobie zrobimy może, nie wiem, jutro, tak mi się wydaje, zobaczymy jeszcze, czy będziecie zainteresowani. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zostawcie komentarz na ten temat, czy chcecie omówienie moje map i czy mi się podobają i tak dalej. Agencji, czyli moja perełka, moja ulubiona mapa, jeżeli chodzi o hostage. Widziałem się wcześniej na workshopie, bardzo ładna mapa, także naprawdę tutaj polecam wam zagrać. Jeżeli nie mieliście nigdy okazji, na przykład zaczęliście od Counter-Strike'a 2, swoją przygodę z Counter-Strike'iem, to naprawdę zachęcam was, jeżeli nie jesteście przekonani do map hostage'owych, to ta mapa jest dosyć ciekawa. Pewnie będzie dużo wypocuchów na tej mapie, bo ona chyba jest identyczna jak w Counter-Strike'u Global Offensive, z tym, że o wiele ładniejsza, o wiele ładniejsza, mimo tego, że to była najładniejsza mapa w Counter-Strike'u Global Offensive. Dalej, Dogtown, fajna taka, widzę, luna parkowa mapa, ona chyba też była, jak dobrze pamiętam, w leakach, że miała się pojawić w następnej operacji. Ciężko mi coś powiedzieć o tej mapie więcej, no bo jej nie widziałem poza tym screenem. Brewery, nie wiem, czemu mi się kojarzy, że jakaś podobna mapa do niej była. Kurde, zawsze nie wiem, Basalt, jak ona się nazywała? Ta mapa 2x2, taka bardzo ładna, co była w CSGO. Nie wiem, czemu mi się kojarzy to zdjęcie ze środka, ale to nie jest ta mapa. Też wygląda spoko. I Jura, nie wiem, czy to nie jest w ogóle polska mapa. Chyba to była polska mapa, jeżeli dobrze pamiętam. Ale do map sobie przejdziemy jeszcze zaraz. Czy coś ciekawego jeszcze jest tutaj wypisane w tym patchlogu? Weekly misje, to wiadomo. Jedna misja na tydzień. Po 7 dniach znika ta misja i dostaje się po prostu expa za tę misję. Usunęli community mapy stare. Jakoś nikt chyba nie będzie płakał, dodali nowe mapy, wiadomo które, tamte poprzednie
dodali Dogtowna i Bravery do Wingmana, aha, czyli to są Wingmanowe mapy, okej, czyli dwie Wingmanowe znowu chyba, nie? No bo chyba tak też poprzednio było. Jedna to jest Hostage'owa, czyli Agencji, Grail i Jura pewnie jest Bomb Diffusalem, ale sobie zobaczmy jeszcze, czy na pewno tak jest. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Ale tak, to jest Hostage'owa, to jest rezerwowa, czyli tak, to są, o w ogóle fajnie to tak pokazuje tutaj. Ej, to wygląda jakby miało być tutaj więcej zadań, co nie? Ciekawe, czy oni to przewidzieli wcześniej. Fajnie to wygląda, ale no mam nadzieję, że będzie więcej zadań, chyba że może na Armory Passie teraz dodadzą zadania, no bo jest ta funkcja, co nie? Teraz można dawać te zadania, już tak oficjalnie, fajnie. Zreorganizowali, widzę, grupy map różnych, tutaj macie wypisane, jak to teraz wygląda. Dodali możliwość zmieniania głośności ambientów w main menu, co jest w sumie spoko opcją, no bo nie wiem, czy słyszycie teraz akurat, bo pewnie mam trochę ściszone na nagranie, ale ten pociąg tam na trainie przejeżdża, więc spoko, że będzie sobie można ściszyć, jak kogoś to interesuje. Ja akurat lubię te dźwięki w tle, tak szczerze powiedziawszy, jak nie lubię, to sobie na GoXL, że klikam jeden guzik i wyciszam całą grę. Także u mnie nie ma tego problemu, ale jak ktoś ma jedną ścieżkę, na przykład audio, no to jest spoko, a raczej większość osób tak ma, bo nie nagrywa i nie potrzebuje więcej ścieżek. Fixed są case where shooting visible enemies over the top of the smoke will not play an attacker feedback sound. Aha, czyli po prostu naprawili coś takiego, że w momencie, kiedy strzelaliśmy do widocznego gracza na górze smoka, chyba jak stał na smoku, tak chyba z tego to rozumiem, to nie odtwarzało dźwięku zaatakowania tego gracza, więc spoko, fajnie, nie wiedziałem o tym bugu, pewnie jakbym śledził CS-a ostatnio, to bym wiedział o tym bugu. Aha, to dosyć ciekawy bug, że naprawiono problem, który powodował to, że niektóre dźwięki gameplayowe, czyli chyba ogólne, były po prostu nie odtwarzane z tego co rozumiem, albo były pomijane, absurd. Usunięto różne te komendy na set miksery i tak dalej, pewnie były jakieś dźwięki abuzowalne, żeby właśnie jakoś w ten sposób może pominąć te dźwięki? Nie wiem, nie obserwowałem ostatnio tych glitchy, więc możecie napisać w sumie w komentarzu, o co z tym chodzi. Pamiętam, że jedna z tych SND komend to była na przykład mix ahead do Counter-Strike'a Global Offensive, szczególnie teraz się jej używa, jak się odpala na nowszych kompach, bo się glitchuje ten dźwięk strasznie. Jakiś problem widzę ze slashem naprawiony, nie wiem też o co do końca chodzi, ale spoko. Zaproszenia do lobby od graczy, którzy są zaznaczeni jako zablokuj wszelką komunikację, będą teraz ignorowane bezpośrednio w grze. Spoko, fajnie. Nie wiem, jak oceniacie tego update'a. Ogólnie fajnie, że wszedł, żeby nie było, że ciągle narzekam na Counter-Strike'a 2. Tutaj oczywiście plusik, że w końcu coś się pojawiło. Minusik, że tak naprawdę dalej uważam, że nie jest to jakiś major update. Chyba nikt nie będzie uważał go za major update. Ostatni major update, przynajmniej według SteamDB, to All Abort. I właśnie ten z Damage Predictionem i tymi innymi. O, tutaj widzicie, no tu naprawdę dużo rzeczy, co by nie mówić, weszło. A przede wszystkim wszedł train oficjalnie do gry, co nie? I jakby ten train bardzo dużo nowych, powiedzmy, rzeczy wprowadzał. Między innymi ten dynamiczny deszcz, bardzo ładny i tak dalej. No i tutaj widzicie jeszcze te overpassowe mapy, różne jakieś glitche ponaprawiało. Jakby to jest naprawdę dużo dodane. No w stosunku nawet do tego update'a, no to ten update to jest główienko, nie? Malutkie. Żeby nie było fajnie, że wchodzą te mapy, ale no uważam osobiście, że Counter-Strike, szczerze powiedziawszy, od listopada nie dostał żadnego dużego update'a, no i jednak zasługuje na tego dużego update'a. No miejmy nadzieję, że coś się pojawi w końcu, bo jak nie, to będę płakał. No i tyle, cześć.